Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume i zapraszam Was na film wspólnie z Agnieszką z takich 10 zapachów na życie. Ona wybrała dla mnie ze swojej kolekcji 10 zapachów, które uważa, że mi się spodobają, które uważa, że właśnie są zapachami, z którymi mogłabym swoją kolekcję zacząć, gdybym straciła wszystko. Także cześć, Agnieszka. Cześć kochani, cześć Marta. No to zaczynamy. Okej, zaczynamy. No i tak jak Ty przygotowywałaś tą kolekcję dla mnie, to ja w ogóle cały czas się w duchu śmiałam, bo ja szłam tym samym tropem. I starałam się wybierać, iść po nutach. Marta lubi to, Marta lubi tamto, to co ja z tego. Wydaje mi się, że nie byłam w stanie pokryć wszystkiego, co Ty lubisz, no bo wiem, że lubisz słodycze, gurmondy, kwiaty i ja takich zapachów po prostu u siebie nie mam, więc starałam się pokryć to wszystko inne, co mogłam. No to jestem bardzo ciekawa. Dobra, i nie wiem, czy to mam w jakiejś kolejności. No dobra, zaczniemy Jak chcesz. Dobra, zaczniemy od tej róży. Marta się ostatnio mówi, że rozkochuje się w róży. No ja różę też bardzo kocham. Aha, i też starałam się wybierać takie zapachy, których wiem na przykład, że Marta nie ma albo prawdopodobnie nie zna. Żeby po prostu było, wiecie, bardziej ciekawie i ten. No i ponieważ u mnie nie może być filmu bez Etat Lip de Rouge. Wiedziałam! I to jest to, co ja nie wiem, jak to się stało, że ja Ci nie wysłałam tej próbki. Nie wiem. Nie wiem, po prostu wydawało mi się, że robię wszystkie. Czyli Eau de Protection. Nie wiem, czy to jest najładniejsza róża z mojej kolekcji, ale wiem, że to jest róża, którą ja bym chciała, żebyś Ty kiedyś poznała, no bo to jest Eldo. I już Ci mogę powiedzieć, że dla mnie ta róża trochę jest podobna do tej z Serge-Jutin. O, to Czyli by mi się spodobało. Ona jest taka trochę słodka, trochę kwaśna, trochę metaliczna. Ona jest taka trochę krwawa. No, okej. Coś w tym stylu. I to też jest jeden z powodów, dla którego ja się od razu nie rzuciłam na ten Berlina od Serge-Jutin, bo znam tam te perfumy. Po prostu wydawało mi się, że one są jakoby trochę podobne. Nie, że takie same, ale no wiesz, coś idą w podobnym klimacie, więc jak Ci się tamte podobają, to wydaje mi się, że to też Ci się powinno podobać. Ja nie wiem, czy to jest taka bardzo, wiesz, mocna, jakaś orientalna róża. Nie, to jest właśnie taka trochę słodka, trochę metaliczna, trochę coś w tym stylu. Ale na pewno wart poznania. Zapach i ja stawiam, że Ci się spodoba, no. No jak coś w podobie Le Filet de Berlin, to zdecydowanie, bo tam to jest po prostu kosmos, to jest strasznie trafiło do mnie. I drugi zapach, który też szłam w te rejony, ale chciałam, żeby to było coś bardziej z przytupem. No, To jest zapach, który w ogóle różnie też ludzie odbierają. O czym mówię? Mówię o History de Parfum Prolix. Dlatego, że dla mnie to jest taka róża, ale bardzo mocno przyprawowa, taka brudna trochę, podgniła jakaś. Ale dałam niedawno koleżance do testów i ona mówiła, że jej się to kojarzy ze słonikiem. Po prostu ta róża tam jest tak bardzo przyprawiona i tu czuć jakiś cynamon i tak dalej. I pomyślałam sobie, że to jest taki, wiesz, tamta róża z Eldo jest taka bardziej, powiedziałabym, na co dzień, a to jest takie coś bardziej z przytupem. no jak coś w podobie do Kenzo, to tak. Tak, i to jest, ja mam taką miniaturę tylko, ja to w ogóle wlokłam z Polski, na Allegro kupione, także w miarę łatwe do zdobycia. To jest 15 ml History de Parfum Prolix. Myślę, że to by Ci się spodobało, chociaż stawiam tak, wiesz, za 70%. Okej. Dobra, dalej. No właśnie wiem, że Ty mówiłaś, że Ci się słonik, ale nie masz słonika w swojej kolekcji. Ale już planuję kupić, tylko bez sensu jest teraz. Nacieszmy się latem, nacieszmy się wiosną i... Ale ja mam taką propozycję dla Ciebie, która dla mnie idzie trochę w rejony słonika, ale nie jest taka ciężka. Wiesz co, dla mnie słonik to jest taki zapach, do którego ja potrzebuję zimy. No bo on jest, no wiesz, on potrzebuje mocarny, nic. tak. Chociaż No, słyszałam, no ludzie tak. mówili, że niektórzy latem go noszą. Ja próbowałam,
Nie to, że nie można, no po prostu on mi się bardziej kojarzy z tym takim, wiesz, klimatem około świątecznym. No nieważne, w każdym razie mam perfumy, które idą trochę w rejony słonika, ale są jak gdyby bardziej, troszeczkę lżejsze. Bardziej są takie i na jesień, i na zimę. I ja mam na myśli Le Couvent Hatai. Słuchaj, to jest w ogóle Le Couvent to jest jedna z pierwszych niszowych marek, które ja poznałam i to jest w ogóle pierwsze perfumy z tej marki, które ja poznałam i ja się w tych perfumach z miejsca zakochałam. One właśnie są takie kakaowo-cynamonowe. To ma coś ze słonia, ale to jest takie dużo lżejsze. Są ciepłe, nie są słodkie, są bardziej takie pyliste. Nie wiem, dla mnie te perfumy są ładne. Wiele osób mówi, że są bardzo podobne do słonia. Dla mnie one są trochę podobne do słonia. No ale już klimat ten sam, Klimat tak? jest ten sam, ale one są lżejsze, przez to moim zdaniem bardziej są noszalne, wiesz, nie potrzebujesz takiej srogiej zimy do nich. We wrześniu będziesz je nosić i w marcu jeszcze będziesz je nosić, nie? Po prostu są bardziej takie, no wiecie o co mi chodzi, bardziej takie, Jezus, brakuje mi słowa, no. Uniwersalne. I to jest ta lwica. Nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś Ci się uda przetestować i że Ci się spodobają. Dokładnie. Dobra, dalej. Musimy w ogóle doprowadzić do tego, żeby to przetestować i zrobić update. Mi się wydaje, że ja Ci je wysłałam. Ale nie jestem pewna na 100%, ale przekop się z tym. Heliaka chyba, tak? Jest Ale też mi się Le wydaje, Couvent? że ja Ci wszystkie wysłałam z Le Couvent. No nie, Być może. to jest Hatai. Dobra, następny. Mówiłaś ostatnio, że lubisz Herbapurę. No tak, ja bardzo lubię Herbapurę. I Ty lubisz też te bakaratowe tony. Kocham. Kochasz. No więc też chciałam, wiesz, coś zapełnić. Już wiem co. Tak? No, Tomasz Kosmala numer 4. Tak, tak. Dla mnie, ja widzę różnicę między profilem Herbapury a profilem Baccarata, ale dla mnie to wszystko stoi bardzo blisko. Wiesz, o co mi chodzi? Dlatego, że ja oba te zapachy odbieram jako coś takiego bardzo metalicznego i takiego jakby owocowego. Jeden i drugi. Ja wiem, że są różnice, ale no wiesz, to jest dla mnie ta sama potrzeba. No i to jest w tej chwili już jedyne wydanie takie bakaratowe w mojej kolekcji i ja uważam, że jest bardzo ładne, dlatego że ono nie jest słodkie. Ja bym powiedziała, że on ma tutaj taki trochę jakby taki skórzane coś, takie coś drapiącego w taki skórzany sposób. No i jednak jest to wciąż to takie bakaratowe wydanie. Ja nie wiem, czy by Ci się to spodobało, bo jednak Ja Ci powiem, że nie mogę nic powiedzieć Ci, dlatego że uprzedzasz mój film. Okej, dobra. No nie wiem, no to zobaczymy w kolejnym Marty filmie. Tak, Ale dokładnie, ja dowiesz się obstawiam, wszystkiego. Tak, że to jest trochę mniej słodkie niż się Marcie podoba, ale być może, no jakby nie miała nic, to może by po to sięgała, nie wiem. Nic nie mogę powiedzieć, trzeba oglądać. Dobrze, to Filmy. będzie reveal niebawem. Dokładnie. Dobra. No Ty mi wystawiłaś Franceskę Bianchi, to ja Ci też wystawię swoją Franceskę. Wiedziałam, mogłeś ja mam zapytać, czy wrażenie- wiem. To jest w ogóle jakaś taka, wiesz, telepatia, bo ja mam wrażenie, że myśmy tą markę odkryły po prostu w tym samym czasie. W tym samym W mniej ogóle więcej nie- czasie, tak. Tak, w ogóle nie rozmawiając Nie. ze sobą. Nie. Bo jak Ty w tym filmie, to był live, Ty pokazałaś, że kupiłaś, to Tak. ja nie wiem, czy to było... Napisałaś mi od razu, że Ty też czekasz, aż Ci przyjdzie. A nie, ja chyba już to miałam, tylko nie otwarte, bo ja czekałam, że aż A, zrobię bo film. tak, napisałaś mi, że hall będziesz nagrywała, dowiem się wszystkiego w hallu. Dokładnie. Także myśmy w tym samym czasie uderzyły w tą markę, no i Marta się zdecydowała na inny zapach, ja się zdecydowałam na inny, i to jest Sticky Fingers. I ja myślę, że w ogóle mówią o tym zapachu, że to jest jeden z łatwiejszych zapachów Franceski Bianchi i też z tego powodu ja jakby bardziej poszłam w tym kierunku, chciałam jakby, wiesz, bardziej bezpiecznie. Ty poszłaś od razu z grubej rury, Tak. ja poszłam bardziej Chociaż jest bezpiecznie. grubsza rura, chyba te The Dark Side to jest chyba jeszcze grubsza. Możliwe. Ja uderzyłam w Sticky Fingers i jestem zachwycona.
Ja nie wiem, czy wiesz, na tle twojej kolekcji ten zapach cię jakoś zwali z nóg, ale mi się wydaje, że na pewno ci się spodoba. Angel Dust jeszcze przecież kupiłam. Tak, bo to jest, mi się to trochę kojarzy z moim Lord of Misrule od Lasha, tylko że tamten zapach jest dużo bardziej słodki. To pomimo nazwy Sticky Fingers, dla mnie ten zapach jest mało słodki. Ja czuję tutaj, tu jest ta paczula taka czekoladowa, ale ona w żaden sposób nie jest przesłodzona, dlatego że tu jest dodatek i skóry, i irysa. I to dodaje i ostrości, i to jest ten właśnie papierowy irys. Okej. On daje taki jest suchy i ta skóra jest taka trochę drapiąca i przez to ta paczula niby jest czekoladowa, ale dla mnie ona wcale nie jest przesłodzona. Bardzo ładny jest ten zapach. Też on jest raczej bliskoskórny, bym powiedziała, ale trzyma się naprawdę wiele godzin. W ogóle taki oleisty jest, ty też to zauważyłaś przy tym. Tak, Takie one są takie. Normalnie czujesz na skórze, że to jest, no bo to są w ogóle ekstrakty. To są ekstrakty i ona to chyba robi nawet sama, wiesz? Tak. To jest są taka ręcznie robione. dłubanina robiona Tak, ręcznie, no. ręcznie robione. Także tak, no ja myślę, że tobie ten zapach też by ci się jak najbardziej spodobał. No, jest ciekawie. Dobra, następny to tak, chciałam upiec 3 pieczenie na jednym ogniu. Aż 3? Tak, dlatego, że to jest zapach słodki, zapach, który w moim przekonaniu jest trochę gourmand, jest z tytoniem i jest z bursztynem. To 4 pieczenie. To jest, Okej. to jest Boucheron Ambré d'Alexandrie. O Boże, nie znam tego. A jaki piękny flakon. Ładny flakon. Bardzo. Nie wiem, czy ci, bardzo możliwe, że ci też wysłałam. To może... Nie, Boucherona nic nie mam. Słuchaj, to jest taki klimat Angel Share. Taki klimat. No, nawet Ale- mam tutaj Angel Share. Bo wiesz No. co, to jest tak, to jest w ogóle zapach bursztynowy, ale to jest takie wydanie bursztyna, takie szarlotkowe. Dla mnie ten zapach jest bardzo słodki i taki wręcz jedzeniowy, bo ja tutaj wyraźnie czuję tą szarlotkę po prostu z tym zbitą śmietaną. No to tu Tutaj- też w Angelu Share, też I strasznie tutaj mocno. też jest tytoń. Ten tytoń to jest takie wydanie na słodko. Nie jest taki liść tytoniu, taki kwaśny, taki ostry, tylko to jest wszystko takie na słodko. Więc ja myślę, że nie mam ci do zaoferowania nic takiego bardzo, wiesz, słodkiego, gourmandowego i tak dalej, ale Ale no to dla ja bym mnie- powiedziała, że to jest takie gourmandowe. To jest Wszystko, takie co jest jedzeniowe, nie? tak, bo to mi się wybitnie kojarzy właśnie z szarlotką, no. Nie ma tutaj, bo na przykład Angel Share ma jeszcze bardziej tam, wiesz, jakiś rum czy coś, nie jest taki Wiesz co, bardziej jakieś dymne sprawy. Ja tam tego rumu w ogóle nie wyczuwam. Stricte jabłka, szarlotkowe. jabłka, tak. Mi się ten No. zapach bardzo podoba. Ja mam go już w swojej kolekcji długo i ja bardzo go nie używam, bo on jest dla mnie dosyć mocno słodki. Ja potrzebuję zimy do tego. Ale jak wącham z korka, to jestem w 7 niebie. Tylko wiesz, jak sama na siebie nałożę, to po tych 2-3 godzinach po prostu jestem zmęczona. Ale jak wącham z korka, to on jest dla mnie bardzo pyszny. Naprawdę bardzo ładne to są te perfumy i też bardzo trwałe. Bardzo trwałe, okej. Także ja myślę, że to by ci, wiesz, kilka tam twoich zaspokoiło. Dobra, Potrzeb. kolejny. Ja za szybko chyba lecę tutaj. Nie za szybko, leć. Bo ja jestem tak ciekawa, że nie mogę wytrzymać. Dobra. Wiem, że lubisz Coco Mademoiselle. Tak, to są moje klimaty, no. Tak, no i zresztą każda kobieta potrzebuje jakiegoś takiego bardziej eleganckiego. Dobra, co? też już wiem. No to jest moje niedawne odkrycie. Tak, no. Tak, no jestem zachwycona. Słuchajcie, Petra od Mask Milano. Naprawdę, ja nie wiem, czy ja znam tą podstawową Coco i ja z Coco Mademoiselle to miałam do czynienia, nie wiem, chyba ze 3 lata temu. Więc ja opieram to też trochę na innych recenzjach, jakie słyszałam i też na swojej pamięci tamtego zapachu. Także to jest niby coś w tym stylu, ale to jest taka bardziej zwampowana wersja. To jest takie Ja nawet coś... mam. Tak, bo to też jest drzewne, to też jest takie trochę, ma jakieś delikatnie cytrusowe otwarcie, no czuć jakieś takie kwiaty, chyba nawet białe kwiaty, ale to wszystko jest takie, wiesz, z pazurem, takie z przytupem, w porównaniu oczywiście do Coco czy coś.
Nie, ludzie mówią, że coś orientalnego, ja tu nie czuję nic orientalnego. Dla mnie ten zapach jest bardzo elegancki. Czyli tak jak Coco Mademoiselle. Ja uważam, że Coco Mademoiselle też ma ten pazur. Właśnie to nie jest zwykły kwiatowiec. Ale to, no mówię, to jest takie bardziej cięższe, bardziej takie, no bardziej w moim stylu, no. Ja myślę, że też i teraz już w Marty stylu. No okej. Myślę, że byś się dobrze czuła. Jak będziesz miała kiedyś okazję, ja myślę, że ty byś się dobrze czuła w tym zapachu. Wiesz, taki do kościoła, nie wiem, na wyjście coś, taki elegancki, ale nie taki fiubździu do różowej sukienki. Tak, zdarza mi się czasami chcieć być elegancką. No to prawda. Ale szczególnie dziś, kiedy siedzę Nie, w znaczy bluzie. ja ciebie w ogóle kojarzę raczej z eleganckimi strojami. Kiedyś bardziej, teraz już jestem taka bardziej wyluzowana. Ale kiedyś to tylko na elegancko, tak. Już ale mi jak- zaczyna to przechodzić. No. Wiesz, bo to wiadomo, wszystko zależy od okazji i tak dalej, ale mi się raczej kojarzy z eleganckimi ubraniami. Na pewno w niedzielę noszę sukienki, to muszę przyznać. Ja myślę, że Petra jak najbardziej by się wpasowała w taki strój. Dobra, kolejne to tak, no jest ten irys. Ja teraz nie wiem, czy ty lubisz, czy ty nie lubisz, bo ty raz lubisz, raz nie lubisz. To zależy jak się, Zależy wiesz, jak. na mnie ułoży. Jak na mnie ułoży, nie? Zależy. Bo to on ma ze mną problem, a nie ja z nim. Ja chciałam iść tym tropem i też znowu chciałam Ci dać coś, co nie znasz może, a co mogłabyś poznać. I też chciałam No. coś z marki, którą wiem, że lubisz. No. No i to jest Atelier des Ors. O, tylko nie mów, że Róż Saraj. Nie, Róż Saraj, nie. To jest jedyny A, bo ty nie Atelier masz des Róż Ors. Saraj, ty Nie. masz te... Mask Immortel. I O. ja te perfumy kupiłam, bo one były określane jako podobne do Iris Fauve. No to te by ci się spodobały może nawet jeszcze bardziej, bo mówię, bo to jest Iris z Udem, to wyjątkowa kompozycja. Tak. I ja się zastanawiałam, te czy te, ale stwierdziłam, że tutaj też jest irys, ale jest jakby go trochę mniej. I ja stwierdziłam, że ja wolę trochę pójść w innym kierunku, niż dokładać No do swojej tak, no bo ty kolekcji. masz dużo tego, Tak. pewnie. I ja się w tym zapachu coraz bardziej rozkochuję. Bo ja tutaj czuję tego irysa i on jest taki, no właśnie, taki drzewny, wiesz, taki... Ale on stoi jak gdyby na drugim planie. W ogóle tutaj jest galbanum. Ty wiesz, jak pachnie galbanum? Bo galbanum jest takie sucho-zielone. Mi się to kojarzy z jakimiś suchymi badylami. Ja obstawiam, że nie wiem, 2 lata temu prawdopodobnie by Ci się ten zapach nie podobał, No, pewnie tak. a teraz Tak samo jak podejrzewam- ten. Tak, a teraz podejrzewam, żeby Cię zaintrygował. Nie wiem, czy by Ci się spodobał, ale on nie jest taki bardzo irysowy. On jest taki irysowo-drzewny, który mi się, i to mi się bardziej kojarzy z tym, które wiem, że lubisz od Dior. Bois d'Argent? Tak, bo tamten irys To jest też taki jest zapach drzewny, drzewny. ale z irysem. To są prawda? drzewne. Tak. Tam nie jest irys, tak. No Tak, ale i generalnie tutaj- opisywane jako drzewne, no. Tak, i tutaj mi się wydaje, że ten irys jest tak samo w tle, jak jest w tamtym z Diora. No to bardzo by mi się spodobało, bo Bois d'Argent kocham. Po prostu to jest tak piękny. Właśnie zapomniałam o nim. To byłby zapach dla ciebie. Ja właśnie wiem, że tamten lubisz i nie wiem, no mi się wydaje, ja nie wiem na ile one są tak, no znaczy mogłabym sprawdzić, bo mi przysłałaś próbkę. Wiesz, one to nie są, że podobne, ale dają No ten sam wiem. klimat, no. Mhm. Także obstawiam, że to by Ci się też mogło spodobać. No, dobry kierunek obrałaś, tak mi się wydaje. Teraz ta skóra, nie? Dawaj! To musi być. I znowu, Clean suit. kurczę, Clean suit od Eldo. Debatowałam na Clean Suite, ale stwierdziłam, że tak. Powiedziałeś, że Ci się to podoba i kto wie, czy może zaraz tego nie kupisz, a ja chciałam No. coś innego. No Wiesz, dobra, no. coś, no i wybrałam ten Imaginary Authors. Ja nie mogę z tobą rozmawiać ani nagrywać żadnych filmów. Bo wiesz, ja jestem ciekawa, czy Ci się to spodoba, bo dla mnie ten zapach dla niewprawionego nosa będzie taki dosyć ekstremalny.
Nic znowu Ci nie mogę powiedzieć. No to ja zgaduję. Dla mnie tak jak mówię, niewprawiony nos odbierze ten zapach jako ekstremalny, bo tu z początkiem jest warsztat samochodowy z całym inwentarzem, ale potem to się układa w naprawdę ładną pudrową skórę. Przynajmniej ja to tak odbieram. I mi się wydaje, że jak Marta coraz bardziej się kocha z tą skórą, to być może w pierwszym kontakcie ją to odrzuci, ale być może jakby dała czas temu zapachowi, to być może jej by się po jakimś czasie spodobał. Ja to tak odbieram. To jest taka skóra bardziej moim zdaniem wymagająca. Chociaż nie wiem, może Marta powącha i stwierdzi, to jest taki delikatny zapaszek. Nie wiem, może tak być. Ale Nic Ci nie mogę ja powiedzieć. uważam, że jest taka trochę wymagająca, ale z odrobiną dobrej woli można się w tym zapachu rozkochać. Także zobaczymy niebawem. I teraz tak, co ja szłam z tym tropem? No mam dla Ciebie tą różę, mam coś bakaratowego, mam coś eleganckiego, mam irys, mam tytoń, bursztyn i tak dalej. Ja tu nie mam żadnych świeżaków. Ale ja nie przepadam za świeżakami, to Ale znaczy ty są lubisz zapachy, które... aquaalegorie. No tak, ale czy te Forte to jest aż taka świeżynka? Chodzi o to, że ja... Są zapachy świeże, które lubię. Na przykład w Prakcie się ostatnio zakochałam bardzo i bardzo lubię aquaalegorie, ale cała reszta nudzi mnie raczej. Już nie poszukuję takich świeżych zapachów. W ogóle jestem w szoku, ponieważ ja od tego zaczynałam. Tak Moja właśnie. miłość do perfum od świeżych się zaczynała, no. Ja właśnie szłam z tym tropem, że Ty lubisz tą aquaalegorie, lubisz też jakieś inne, no wiesz, takie bardziej kwiatowe zapachy. I ja Kwiatowe, chciałam, tak. I ja chciałam, żebyś coś miała w tym stylu, no ale ja z mojej kolekcji niewiele mam co wybrać. Więc jedyne, co mi przyszło do głowy, to Molinard Violet. Fiołek, może być fiołek. Bo to jest, dla mnie to jest taka świeżynka. Dla mnie, mi ten zapach się bardzo podoba. I ja w ogóle zawsze mówię, że on mi pachnie jak szampon do włosów. I ktoś mi kiedyś w komentarzach napisał, że absolutnie nie pachnie szamponowo, ale ja nie mam nic złego na myśli, bo dla mnie to jest piękne. Wiesz, to są takie długie, ładne włosy, ładnie umyte jakimś ładnym szamponem. Nie, że mydlane. Bo mydło a szampon to wiesz, to są dwie różne historie. Mi to ładnie pachnie, mi to pachnie po prostu świeżo, ładnie, tak dziewczęco, nie tyle nawet kobieco, co dziewczęco. Dla mnie to jest taki, wiesz, ja nie wiem jak Ty tam się ubierasz na spacer z psem, ale latem jak idziesz, wiesz, w sukience. W bluzy i w leginsy. Ale wiesz, masz takiego pieska, może ubierasz jakąś sukienkę i wtedy idziesz z takim pieskiem i pachniesz fiołkami. I Ja nie jestem żony Hollywood. Ty masz bliżej do żon Hollywood, bo jesteś w Wielkiej Brytanii, tak? Więc ja masz jestem, bliżej. Wiesz, w Brytanii w małym angielskim domku. Nie. No, a ja to wiesz, muszę ileś kilometrów przelecieć, żeby być żoną Hollywood. Także nie, mój piesek jest dalej pieskiem. Mimo wszystko. Ale wiesz, chciałam dać coś takiego kwiatowego, świeżego, a nie mam w swojej Ale kolekcji. tak, no. Jak patrzę, to no myślę sobie, no Marta będzie nieszczęśliwa, jak nie będzie miała żadnych kwiatów, ani nic, więc No chociaż bardzo. ten fiołek od Molinard, no. No tak, ja bez kwiatów nie mogłabym żyć. A ty się też kiedyś przekonasz, zobaczysz. Przyjdzie tyska na matyska. Wiesz, co zależy jakie kwiaty, no bo irys, fiołek lubię, to też są kwiaty. Róże lubię. Ale heliotrop na przykład. Ja się okazało, że mam nawet sporo heliotropa, a większość mówi, że to jest kwiat, którego nie da się w ogóle zdzierżyć. A ja okazuje się, że Heliotrop jest kurczę. ładny, tylko że heliotrop jest słodki, jest taki migdałowy, nie? no, Jak jest no i za dlatego dużo, to- lubię. Tak, no wiem, no dlatego dla mnie automatycznie ja lubię heliotrop, ale wiesz, musi być w ryzach utrzymany, nie? Zbalansowane. Tak. No Także właśnie, a ja nie. lubię sporo kwiatów, tylko zależy jakich, nie? Muszą być jakoś, nie wiem jak. Dopieprzone pieprzem syczuańskim. Dokładnie. I co, to już wszystko? Tak, 10? tak, 10 przeszło. Jakoś to krótko poszło. No wiem, no, mogłyśmy zrobić 15. Wydaje mi się, że po pierwsze fajnie do tego podeszłaś, bo tak, ja muszę mieć kwiaty w kolekcji, muszę mieć teraz skórę w kolekcji, muszę mieć róże w kolekcji,
A cała reszta, no też w tytoniu, tak, no mam nawet sporo teraz z tytoniem. A cała reszta to jest tak na zasadzie, wiecie, no jak ze wszystkim. Czasami trafi w nasze gusta, czasami nie. Mam teraz na przykład takie właśnie nuty, które mogę iść w ciemno. Jak kupuję, dlaczego kupiłam Franceskę Biankę, tą właśnie skórzaną? Bo wiem, że skóra mi się na tyle podoba w różnych wersjach, że jak w ciemno taki pierwszy zapach kupię, to będę zadowolona. I mam takie nuty, ale też mam takie, że czasami kwiat kwiatowi nierówny, nie? Zapach zapachowi nierówny. Tak, tak, bo ja też Więc- na przykład ja lubię róże, ale wiesz, zdarzają się takie róże, które Ci nie podchodzą. no, bo są na przykład albo za słodkie, albo boję się tego Zbyt mydlania. mydlane. No, Tak, no ja mam dwie róże, które idą w stronę mydlaną, natomiast na tyle zbalansowany jest ten zapach, że to w ogóle nie przeszkadza, ale na przykład bardzo dużo jest tej róży, no, Chloe na przykład, nie? No, to ja tego też nie znoszę tego. No dobra. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się to podobało. Co myślicie, że odzwierciedla mnie, który zapach przygotowany przez Agnieszkę odzwierciedla mnie, bo być może Wy znacie te zapachy i wiecie, znacie też mnie, więc wiecie, co ja lubię. I czekamy na te komentarze, dziękujemy za dzisiaj i do następnego. Buziaczki, kochani. cześć, na razie. Pa, cześć, Aga. pa, pa.